Chciałem rozpocząć to nagranie od jakiegoś interesującego faktu na temat wypoczynku, więc poszedłem na łatwiznę i wpisałem w Google ciekawostki wakacyjne, no i takie ciekawostki znalazłem. Tajlandia nie słynie wyłącznie z seks turystyki. Albo nieprawda, że w Rosji zawsze zmarzniemy. A także biura podróży i foldery nie zawsze mówią prawdę. Więc jeśli nie zachęciły was te zaskakujące, wręcz niewyobrażalne ciekawostki wakacyjne, to naprawdę nie wiem, co jest w stanie. Zacznijmy jednak od tego, że nie mówię nikomu, co powinien robić albo czego nie powinien robić, zwłaszcza w wakacje. Każdy z nas podejmuje suwerenne decyzje i trzeba jedynie pamiętać, że powinniśmy ponosić odpowiedzialność za to, co wybieramy. Problem pojawia się wtedy, gdy negatywnymi skutkami naszych wyborów obciążeni są też inni. Więc chciałbym dzisiaj wam powiedzieć o pewnych rzeczach, pewnych naszych decyzjach wakacyjnych, które mogą wpłynąć na otaczający nas świat. I jest to bardzo ważne, zwłaszcza wtedy, gdy jest to negatywny wpływ. Zacznijmy od tak zwanych tańczących małpek. Jest wiele atrakcji ze zwierzętami, które wiążą się z pewną dozą okrucieństwa, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka tego nie widać. Jednym z takich przykładów są właśnie tak zwane tańczące małpki. I nie chodzi tutaj o to, że okrucieństwem jest ubierać je w ten sposób. Bo wiecie, każdy ma inne wyczucie stylu. Chociaż zastanawiam się, co chodziło po głowie na przykład temu panu, zakładając na głowie małpy maskę zrobioną z lalki. Głównie mówimy tutaj o makakach w południowo-wschodniej Azji, Bliskim Wschodzie i Afryce, a nawet Japonii. Oczywiście nie ogranicza się to wyłącznie do tych miejsc i do tego gatunku, a także nie ogranicza się do jednej formy aktywności. Może to być jazda na rowerze, chodzenie na szczudłach, balansowanie na kijach, granie na małych instrumentach i wiele innych. Co musimy wiedzieć o tej atrakcji? Przede wszystkim to, że te zwierzęta nie robią tego z własnej woli. I może to być dla niektórych oczywiste, ale wolę o tym wspomnieć dla tych, którzy nie zauważyli łańcucha na szyi tych zwierząt. Łańcucha, który jest tam bez przerwy. Nawet wtedy, gdy małpa jest zamykana w ciasnej klatce. No bo wiecie, inaczej by po prostu uciekła. I kto by się jej dziwił, bo wbrew temu, co wiele osób może myśleć, te zwierzęta nie są udomowione. Ale szacuje się, że rocznie porywa się ich z lasów Indonezji około 3000. Najpierw raniąc matkę, a potem czekając aż porzuci młode. Niezbyt to wesołe i radosne, a do tego to nie jest jeszcze koniec. Żeby makaki występowały tak, jakim człowiek zagra, muszą nauczyć się chodzić tak, jak człowiek. Proces ten jest niezwykle okrutny. Polega na zawiązywaniu małpce rąk z tyłu i ciągnięciu jej za szyję. Jeśli chciałaby usiąść lub się uwolnić, będzie się dusić. Gdy już to opanuje, następuje proces uczenia nowych sztuczek, który trwa od 4 do 6 miesięcy po 6 godzin tortury dziennie, by przez kolejne 5 do 10 lat występować na ulicach, po czym zostać sprzedana na mięso. To dopiero atrakcja. W taki sposób można pokazać, że jest się samcem alfa i przykozaczyć na Tinderze czy innej naszej klasie. No bo zdjęcie z groźną bestią to już nie przelewki. Przecież mogłem zginąć. W sumie to jestem nawet w stanie zrozumieć, dlaczego niektórych ciągnie do takiej atrakcji. I nie to dlatego, żeby walczyć z kompleksem małego penisa, bo to był żart, ale dlatego, że tygrysy to niesamowite zwierzęta. I musi to być bardzo interesujące doświadczenie stanąć z takim drapieżnikiem oko w oko. Problem jest jednak w tym, czego nie widać, a o czym warto wiedzieć. Tygrys normalnie nie byłby fanem robienia sobie zdjęć z człowiekiem, ale od małego, kiedy jest siłą odbierany matce, przyzwyczajany jest do życia z człowiekiem. Taka wczesna trauma wpływa mocno nie tylko na zdrowie psychiczne tych kotów, ale także fizyczne, związane chociażby z odpornością organizmu i regulowaniem temperatury. Nadal jednak pozostają groźnymi zwierzętami, więc żeby ktokolwiek mógł się do nich zbliżyć, trzeba je faszerować mocnymi środkami uspokajającymi. A codzienne ich stosowanie doprowadza do spustoszenia w organach wewnętrznych tych wielkich kotów. Powszechną praktyką jest także usuwanie pazurów, co wśród młodych tygrysów skutkuje brakiem chęci do zabawy, chronicznym bólem i, jak to określają opiekunowie tygrysów, brakiem chęci do życia.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że po śmierci takiego tygrysa części jego ciała są sprzedawane przeważnie na czarnym rynku w formie różnych talizmanów czy innych głupot. Więc jeśli robimy sobie zdjęcie z takim tygrysem, dokładamy się do naprawdę obrzydliwego biznesu. Nawet jeśli z zewnątrz wygląda to zjawiskowo, jak chociażby w osławionej świątyni tygrysów, w której znaleziono w zamrażarkach 40 ciał małych tygrysków, 20 ciał w formalinie, a także wiele talizmanów zrobionych z kości, zębów i skór tygrysów. Kolejną tak zwaną atrakcją jest jazda na słoniu, ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, jakimi zwierzętami tak naprawdę są słonie. Większość z nas wie, że są to niezwykle inteligentne zwierzęta. Ich kora mózgowa jest mocno pofałdowana, podobnie jak u człowieka, innych człowiekokształtnych i delfinów, co naukowcy łączą z wyższą inteligencją. Dodatkowo słonie wykazują dużą gamę emocji, zadowolenie, chęć do zabawy, smutek, a nawet opłakiwanie zmarłych. Mają bardzo długą pamięć, potrafią używać narzędzi, wykazują zdolności artystyczne i samoświadomość. Dostrzegają różnice w ludzkich językach mówionych, odczytują mowę ciała i co udowodniono ponad wszelką wątpliwość, wykazują się empatią, potrafią pocieszać innych przedstawicieli swojego gatunku w trudnych chwilach poprzez kontakt fizyczny lub wokalizację. Są to niezwykłe stworzenia, tym bardziej godne potępienia jest to, co im robimy. Młode słonie siłą wywleka się z lasu, przeważnie po zabiciu matki. Następnie przychodzi czas na coś, co treserzy nazywają między sobą łamaniem ducha, po tajsku phajan. Mały słoń z natury bardzo rodzinny i przywiązany do swej matki bardzo przeżywa rozłąkę. Dodatkowo trafia do klatki przeważnie tak ciasnej, że nie może się obrócić ani się położyć. Wtedy rozpoczyna się tortura, która ma za zadanie zabić w słoniu wolę do obrony, sprzeciwu czy wolności. Przy pomocy bambusowych kijów, pałek, noży, rozrywając uszy, bijąc po trąbie, nogach, głowie. Głodząc i doprowadzając w końcu słonia do zupełnej uległości względem człowieka. Uległości, która warunkowana jest przez bezustanny strach przed cierpieniem, który będzie trwał do końca jego życia. I pamiętajcie, że nie mówimy tutaj wyłącznie o słoniach w Tajlandii, Indiach czy na Sri Lance albo każdym innym kraju w Azji, ale także mówimy o słoniach, które znajdują się w cyrkach i które muszą wykonywać przeróżne sztuczki ku naszej uciesze. O ile poprzednie atrakcje były związane przede wszystkim z krajami azjatyckimi, to o tyle pływanie z delfinami to domena Europy, Ameryki Północnej, chociaż nie wyłącznie. I raczej delfinów przedstawiać nie trzeba. Zawsze wymieniane wśród najinteligentniejszych zwierząt na planecie, niesamowicie zdolne i związane ze sobą zwierzęta są też, o czym mówią otwarcie neurobiolodzy, emocjonalnie nad wyraz rozwinięte. Część mózgu odpowiedzialna za język i emocje u tych zwierząt jest bardziej rozwinięta niż u jakichkolwiek innych ssaków, w tym ludzi. Te wartości sprawiły, że rząd Indii obdarzył te zwierzęta wyjątkowymi, jak na pozaludzkie zwierzęta, prawami. Stały się w rozumieniu tamtego prawodawstwa osobami. Niestety inne państwa nie wzięły przykładu z Indii i nadal można spotkać w nich atrakcje związane z delfinami, np. pływanie z nimi albo parki wodne. Czy takie atrakcje są w porządku? Moim zdaniem nie. W naturze delfiny przepływają średnio 100 km dziennie. W parkach wodnych i delfinariach mają ograniczoną przestrzeń, w której zmuszane są do pływania w kółko, bez żadnych bodźców, co wpływa znacznie na ich stan psychiczny. Trudno wyobrazić sobie, jak to jest być delfinem, bo odbierają one też świat zewnętrzny przy pomocy podwójnego sonaru, który wysyłając dźwięki o różnej częstotliwości ma ocenić wielkość, kształt i umiejscowienie różnych obiektów wokół. Niektóre osoby porównują zamknięcie delfina w małym basenie jak zawiązanie oczu osobie umieszczonej w ciasnej celi. Nic więc dziwnego, że te bardzo inteligentne i emocjonalne ssaki stają się agresywne lub z drugiej strony zdolne nawet do popełniania samobójstw. Przygotowując materiały do tego nagrania natrafiłem też na relacje instruktorów z różnych parków wodnych, którzy byli świadkami sytuacji, w których samice delfina przytrzymywały swoje młode pod powierzchnią wody, by te umarły z braku powietrza. I ci instruktorzy sugerowali, że robiły to świadomie, by oszczędzić swoim młodym życia w niewoli. I oczywiście nie jestem w stanie potwierdzić tych historii, ale biorąc pod uwagę samoświadomość, wysoką inteligencję i emocjonalność tych ssaków, jestem w stanie w nie uwierzyć.
Pamiętać trzeba, że chwila zabawy i ładne zdjęcie na Instagramie nie jest warte zamknięcia w niewoli na całe życie tak interesujących i rozwiniętych zwierząt. Ostatni punkt chciałbym poświęcić jedzeniu i piciu. Nie są to atrakcje podobne do tych poprzednich, które wymieniłem, ale trzeba pamiętać, że będąc na wakacjach często próbujemy nowych rzeczy, których na przykład wcześniej nie próbowaliśmy, albo do których nie mamy normalnie dostępu. I oczywiście jest to bardzo dobre, warto korzystać, warto doświadczać nowych rzeczy, ale trzeba też pamiętać, że warto zwracać uwagę, skąd te rzeczy pochodzą. I tak na przykład na naszych wojażach możemy natrafić na zupę z płetwy rekina. I wydawać by się mogło, przynajmniej dla tych, którzy jedzą ryby, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Problem jednak pojawia się wtedy, kiedy przyjrzymy się, jak pozyskiwany jest ten drogi składnik. I muszę przyznać, że kilka rzeczy w swoim życiu widziałem, zwłaszcza związanego z okrucieństwem człowieka w stosunku do innych zwierząt, ale okazuje się, że nadal potrafi mnie zaskoczyć. Na przykład wypływając na szerokie wody oceanu, wyławiając ponad 100 milionów rekinów rocznie, odcinając im płetwy, oczywiście bez jakiegokolwiek znieczulenia, a następnie wrzucając żywego jeszcze rekina do wody. W takim stanie nie może on pływać, więc powoli opada na dno oceanu i umiera. Albo wykrwawiając się na śmierć, albo dusząc, albo zostając zjedzonym żywcem przez mniejsze ryby. Czy ten proces jest wart chwili przyjemności naszych kubków smakowych? Szczerze wątpię. A jak coś zjemy, to może przyjdzie ochota na kawę. Więc możemy sobie pomyśleć, może tym razem spróbuję tej słynnej kopi luwak. Co prawda na co dzień jej nie kupuję, bo kosztuje 300 zł za 100 gramów, no ale na wakacjach chyba mogę, co nie? I oczywiście wszystko możesz. Chociaż jak wspominałem wcześniej, warto wiedzieć, skąd taka kawa się bierze. Oprócz tego, że jakiś znajomy nam mówił, że to taka kawa, co ją jakieś liski zjadają, a potem ludzie wybierają ziarna z odchodów. Brzmi zabawnie? Trochę tak. Prawda jest jednak nieco mniej śmieszna. Kopi luwak, gatunek kawy pochodzący z południowo-wschodniej Azji, rzeczywiście wydobywa się z odchodów zwierzęcia z rodziny łaszowatych, łaskuna, muzanga. Jednak nie polega to na tym, że dzielni mieszkańcy chodzą po lesie i szukają odchodów tych zwierząt, ale zamykają je w ciasnych klatkach, pozbawiają kontaktu z innymi przedstawicielami swojego gatunku, odbierają wolność, czy chociażby możliwość realizacji podstawowych potrzeb behawioralnych, cierpią nie tylko fizycznie, ale także psychicznie, a fermy tych zwierząt wyglądają niemal identycznie jak te, w których hoduje się lisy i norki na futra, także w Polsce. Mamy za sobą 5 punktów, w których chciałem pokazać, że nie każda atrakcja wakacyjna wiąże się z mile spędzonym czasem, a przynajmniej nie dla wszystkich. Czy to oznacza, że powinniśmy wyzywać osoby, które z takich atrakcji korzystają? Oczywiście, że nie. Lepiej je po prostu edukować i pokazywać, jakie są tego konsekwencje i wskazywać inne, bardziej etyczne rozwiązania. Czy powinniście czuć się zaatakowani, bo jechaliście kiedyś na słoniu albo zrobiliście sobie w Tajlandii zdjęcie z tygrysem? Ponownie, oczywiście, że nie, bo przecież nie o wszystkim możemy wiedzieć i wszystkiego być świadomi. Dlatego zawsze warto się uczyć nowych rzeczy i szukać informacji o świecie. Zwłaszcza na wakacjach, kiedy lokalni biznesmeni lub biura podróży chcą na nas zarobić i oczywiście ukryją to, czego nie chcielibyśmy wiedzieć. A biorąc pod uwagę, że według niektórych ankiet ponad 80% ludzi na wakacjach nie zdaje sobie sprawy z krzywdy, która dotyka zwierzęta, które spotykają na swojej drodze, uważam, że warto o tym mówić. Dlatego jeśli jesteście na wakacjach świadkami złego traktowania zwierząt, albo wasze biuro podróży oferuje na przykład jazdy na słoniu, pamiętajcie, żeby zwrócić na to uwagę i powiedzieć otwarcie, że wam się to nie podoba i że z tej oferty już nie skorzystacie. Nasze zdanie jako klientów ma największe znaczenie. Warto z tego korzystać w sposób, który będzie zgodny z naszymi przekonaniami. To wszystko, co miałem przygotowane na dziś. Dzięki za uwagę, udanych wakacji i do zobaczenia.